Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was przepis na kosmetyk pielęgnacyjny z wykorzystaniem kurkumy. Jest to tonik do twarzy, do wykonania którego użyłam także świeżego aloesu oraz nawilżającego kwasu hialuronowego. Kurkuma dzięki dużej zawartości antyoksydantów działa ochronnie na skórę i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Działa także przeciwzapalnie, co pomaga w redukowaniu i leczeniu wyprysków oraz uszkodzeń skóry. Zmniejsza podrażnienia, przez co korzystnie wpływa także na skórę z łuszczycą i egzemą. Posiada także właściwości rozjaśniające skórę, wyrównuje jej koloryt, co sprawdzi się u osób z przebarwieniami skórnymi. Aloes z kolei łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację skóry. Głęboko nawilża i odżywia. Zmiękcza skórę, chroni przed działaniem szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego, oczyszcza skórę, rozświetla ją i rozjaśnia. Do wykonania 250 ml toniku użyłam niewielkiego kawałka liścia z aloesu. Liść aloesu wcześniej umyłam i osuszyłam. Odcinamy końce liścia, a następnie odcinamy skórkę. Miąższ aloesu kroimy na drobne kawałki i przenosimy do czystego i odkażonego spirytusem naczynia. Aloes zalewamy wodą destylowaną do około 150 ml objętości. Naczynie przykrywamy np. folią lub w przypadku słoika zakręcamy i odstawiamy na około godzinę w temperaturze pokojowej. Od czasu do czasu można przemieszać. Można też odstawić naczynie na całą noc do lodówki, a tonik dokończyć kolejnego dnia rano. Do kolejnego naczynia wsypuję łyżeczkę kurkumy i zalewam około 100 ml wody destylowanej. Naczynie przykrywam i przenoszę na łaźnię wodną na około 10 minut, nie dopuszczając do wrzenia wody. Po tym czasie naczynie zdejmuję z łaźni i odstawiam do całkowitego przestygnięcia. Po upływie godziny przecedzamy wodę aloesową. Ja użyłam sita i dodatkowo gazy, aby nie przedostały się żadne drobinki. Konsystencja roztworu jest delikatnie galaretowata i ciągnąca, dlatego dość wolno przechodzi przez gazę. Możemy sobie pomóc odciskając materiał. Następnie do wody aloesowej odcedzamy napar z kurkumy. Zlewamy tylko wierzchnią warstwę, natomiast proszek z dna zostawiamy. Roztwór uzupełniamy w razie potrzeby do objętości niemal 250 ml, dlatego że będę dodawać jeszcze dodatkowe składniki. Ja dodaję 2,5 ml kwasu hialuronowego, co zadba o lepsze nawilżenie skóry. Dodaję także 2,5 ml konserwantu ekologicznego. Całość dokładnie mieszam i na koniec ustalam jeszcze pH toniku. Zależy mi, aby tonik miał pH w granicach 4 i 5. Wyjściowe pH wynosi około 6, dlatego dodaję niewielką ilość kwasu cytrynowego. Kwas cytrynowy czy inny zastosowany do zakwaszenia roztworów dodawajcie stopniowo bardzo małymi porcjami i po dokładnym wymieszaniu ponownie sprawdzajcie odczyn roztworu. Gotowy tonik przelewamy do czystej i odkażonej butelki, zakręcamy i tonik jest już gotowy. Termin przydatności to około miesiąc do 2 w temperaturze pokojowej. Bez konserwantu polecam zrobić w mniejszej ilości, przechowywać w lodówce i zużyć do około tygodnia. Na dzisiaj to już wszystko, zachęcam do wypróbowania przepisu i dajcie znać, czy używacie kurkumy w codziennej pielęgnacji. Do usłyszenia w kolejnym filmiku, pa pa!